Przygarniemy kota kempingowego. No co ty? 2. O, już mamy 2 koty. No fajny, ten biały jaki fajny. Hej. One czekają na jedzenie. Ale słodkie. Kici, kici. Słodziaki. Ale dają się głaskać. Chodźcie. Kici, kici. Głodne. Już przychodzą bliżej. Daj. Daj to. Jakie słodkie ty. Słodziaki, słodziaki. Jest po 17. Idziemy teraz na plażę. Jeszcze może popływamy. To chodźcie, pokażę wam jak mamy blisko. Takie domki tutaj są. Nasi. Nasze wystawiamy. I tam dalej tak. No bo są i Polacy, i Niemcy, i Austriacy, i Holendrzy, i Czesi, i Chorwaci, i my idziemy i zaledwie parę kroków i na standardowej parceli Gdzie się rozłożyć? tutaj już jest morze, w sumie zatoka Morza Adriatyckiego. Nie ma gdzie się rozłożyć. Teraz więcej? Troszkę? Nie, to tylko tutaj. No, mamy miejsce. Ale jest 27 stopni. Piękna, piękna czysta woda. Gdzie się rozłożymy? Powiedz. Piękne niebo. Gdzie to się rozłoży? Tam gdzie wtedy chyba. I to. Tutaj nasz kemping. Kartele Superior, tutaj jest bar. Bar mamy z kempingu. Tam. Tutaj dzisiaj leżeliśmy na tych kamieniach przy leżakach. Leżaki też można sobie brać z kempingu. Woda czyściutka. Ryby pływają. Już mamy nową kotkę. Kocura, tak? Przyszedł do nas. Chodź. Kici, kici. Przyszedł jeść. Idziemy właśnie zobaczyć, trochę zwiedzić Starigrad. A tutaj przy wyjściu z kempingu jest też restauracja kempingowa z basenem. Ale to wam jeszcze później pokażę. Albo już pokazałem, zależy jak dodam odcinki. Piękne tuje wysokie, sosny. Blusan, camping Paklenica w Starigradzie. Tutaj przy wyjeździe z kempingu są takie fajne widoczki na góry i tam też można się wspinać, są też szlaki turystyczne. Można wejść na sam szczyt i z góry na pewno jest fajny widok, ale ja nie mam tego w planach. Fajne jest takie niebo, trochę jak bym był gdzieś na Teksasie, wszystko takie różowawe. Tutaj jest jakaś mapka, Starigrad, też są busy miejskie, też przy samym kempingu. Jest stacja benzynowa, a z drugiej strony za mną w kempingu jest hipermarket, supermarket Tommy, taki duży jak Lidl, więc kemping jest bardzo fajnie położony. A miejscowość sama w sobie jest klimatyczna, spokojna, nie ma za dużo turystów, ale jedyny minus to, że nie ma ścieżek rowerowych i chodniki są dosyć wąskie, także jest trochę niebezpiecznie też jechać na rowerze, ale da się. I tutaj też widzimy wodę mamy nawet już na tej stacji, także wszystko pod kempingi. Tam wychodziliśmy, szliśmy tak, za stacją się wychodzi, bo tam jest brama wjazdowa i tutaj już mamy też jakieś restauracje, bar, a centrum jest w tą stronę. Znaleźliśmy oliwki.
bo ogólnie przez całą Chorwację to taka nuda. Tak jak oglądam tutaj te mieszkania i te kamienice i te uliczki, to są bardziej podobne chyba do Grecji niż do Włoch. Chociaż zależy gdzie, bo tutaj jest tak w miarę podobnie jak było przy Gardzie już. Taki klimacik się robi podobny. Się robi coraz ładniej. Powiem wam, że pierwszy efekt Chorwacji był taki słaby, ale z każdym krokiem jest fajniej. Powiem wam, że są komary jednak, bo wczoraj na kempingu myśleliśmy, że nie ma, dzisiaj tak samo, ale jednak już tutaj mnie ugryzł gdzieś tam w nogę, więc jednak są komary już o tej porze we wrześniu. Jest godzina jakoś 20. Woda pluska, pięknie. Witajcie w Starigradzie. Zobaczcie, co tutaj idzie. Co to jest? Teraz nie widzę. A, krab. Chowa się ode mnie. Ale chyba pierwszy raz w życiu widziałem kraba na plaży. Takiego dosyć dużego. Też tak idę i tutaj ułożył ktoś jakiś napis. No bo tak. A to nie jest napis, jakiś rysunek. No nie wiem, po jakiemu to jest. A może to jest tak? To jest chyba tak. A, para, Simsy. Simsy. Tam tak pokazuje te rysunki, a tutaj się dopiero jakby zaczyna taka mini promenada. Żywy czy nie żywy? Jak nie żywy. O, szczeka. Dochodzimy do końca promenady i się tak zastanawiam, bo tutaj jest taki rysunek 1950. Starigrad, Paklenica. I mają H na masce. Przybliż to. Patrzcie jakie ma. A on jest glony. On jest zajęty teraz jedzeniem. Jesteśmy teraz w tym Tomim dużym supermarkecie. Możecie sobie zobaczyć ceny, na przykład tortellini 5,15. Tutaj macie różne sery, one są tak średnio po 3 euro, 3,70. Jakieś wędliny z kurczaka 2,75, 2,25. Mięsa z kurczaka pół kilo kosztuje 5 euro filety z kurczaka. Także mięso jest trochę droższe. Jakieś sosy na przykład do obiadu, który sobie makaron zrobi, to po 3,70, 5,30. Znaczy to nie są sosy, to są pasty. Tutaj na przykład macie też ryby mrożone. Jak ktoś miał piekarnik. Paluszki rybne są tej firmy, co są w Kauflandzie w Niemczech. I one są identycznie albo i nawet taniej. Jak widzicie 4,40. Macie 3,89, 5,50. To są firmy Iglo w Niemczech, jakby ktoś nie wiedział, to jest to samo. Ale na przykład Coca-Colę macie dużo taniej, jak u nas było po 2,15. Są 1,5 litrowe butelki. Euro 40, euro 35, euro 35, euro 80. Wróciliśmy już ze sklepu, za te zakupy zapłaciliśmy ile? 21, 22? 18 euro. 18 euro? groszami. Z groszami. Pizzę 2, 7 euro. Ciastka. 1 euro 9 centów. Taki sok. Euro 99. Wino 8 euro gdzieś i 30 centów za 2 cebule. Tutaj też mamy taki improwizoryczny piekarnik w naszej przyczepie. Właśnie robimy sobie pizzę na wieczór. Dobra, zamykamy. Pizza gotowa. I chyba kot przyszedł. Pod przyczepę. Przyszedł? Nie wiem. Drzwi zamknę, nie doszedł do środka. Tutaj jest. Biały. Przyszedł. Pizza gotowa. I mamy nowego kota. Dwa koty. 3 były, jeden 3 już były. Patrzcie jaka micia. Proszę tam. Głodomory. Teraz idziemy pozmywać naczynia.
pomyślałem, że jakby ktoś z Was chciał tutaj przyjechać na ten kemping, pokażę Wam jeszcze, jak on tak pokrótce wygląda, jakie ma atrakcje, jak wyglądają sanitariaty, także zapraszam. Tutaj się wjeżdża do kempingu, tak wygląda wyjazd z kempingu, tak wygląda wjazd. Tutaj mamy takie bramki, ale bez problemu wpuszczają Was, jeśli chodzi o dojazd do recepcji. Tutaj jest hotel. Ten hotel należy też do tego kempingu. No i tutaj się jedzie dalej do recepcji. Tutaj trzeba wjechać w tą bramę i po prawej stronie macie parking hotelowy i kempingu, także jakby nie było jakichś miejsc, to można tutaj na spokojnie zaparkować. Z tego co wiem, parking tutaj jest płatny 9 euro za dobę. Tutaj się dalej jedzie do recepcji. Po lewej stronie macie restaurację, która należy do tego hotelu i kempingu. Ceny Wam tutaj wkleję na zdjęciu, jakie są aktualnie. I tak samo tutaj jest basen hotelowy, z którego możecie korzystać bez limitu. Chyba jest od 9 rano do 7 wieczorem, czynny teraz we wrześniu. Teraz tutaj jest recepcja w tym budynku, ale tutaj jeszcze macie miejsce do siatkówki, plac zabaw dla dzieci oraz stoły. Są tutaj 2 do grania w ping-ponga, także możecie wziąć ze sobą paletki, piłeczki. Jedziemy dalej. Tutaj pewnie też są jakieś parcele, ale już widać domki. Te domki też możecie tutaj wynajmować. Te są tutaj takie nowsze, tam jeszcze są z drugiej strony takie starsze domki. Tak to wygląda. I teraz wjeżdżamy na kemping. Tutaj, jak mówiłem, macie recepcję. Tutaj macie takie biuro podróży. Tutaj macie miejsce na namioty. Tutaj są domki, tam widać z tyłu różowe sanitariaty, który zaraz przyjedziemy. Tutaj macie pierwszą aleję, znaczy to jest druga już. Tu jest ta trzecia, na której my śpimy tam, ale tutaj chcę Wam pokazać, jeszcze tutaj nie byłem. Tutaj mamy też sanitariaty i toaletę chemiczną się tutaj wylewa. O właśnie tutaj toaleta dla dzieci. Tutaj z tyłu są parcele, tak jakby bez ograniczenia miejscowego, po prostu stajecie na dziko. Tu jest zlewnia dla kamperów. Tutaj macie sanitariaty, tutaj możecie zmywać naczynia. Tutaj jest też pralnia. Jest teraz zamknięta. Tu jest druga pralnia. Też zamknięta, więc kluczyk pewnie trzeba wziąć z recepcji i zapłacić. Tutaj są suszarnie, tam już są damskie. Suszarnie też są zamknięte, bo też są pewnie klucze w recepcji. I tutaj mamy część z prysznicami. Tak, tutaj są prysznice. Są takie pomieszczenia, w których można się zamknąć i na spokojnie ogolić. Suszyć włosy. No i tam już będą toalety, także nie będę Wam już tego pokazywać. Tamta część, jak widzieliście, była taka nowa i zadbana. Natomiast my śpimy przy tej sanitariatach takich mniej zadbanych. Tutaj jeszcze skręcimy. Tutaj są dalej parcele, ale z lewej już macie do samego morza tylko same domki na wynajem. Tutaj dookoła tego kempingu widać w sumie morze. Z każdej, znaczy z dwóch stron. Tam już nie. Dalej jedziemy między domkami.
Tutaj za płotem już jest jakiś inny kemping. Za ogrodzeniem. Tutaj mamy jeszcze parcele. Tutaj już widzicie morze. I tu są parcele Superior, czyli te najdroższe. One jak my przyjechaliśmy były wszystkie zarezerwowane i niedostępne, a teraz już się parę zwolniło. Ale pewnie jutro przyjedzie albo dzisiaj ktoś nowy. Tutaj są sanitariaty te starsze. Zaraz wam je też pokażę, a tutaj już śpimy my. Tutaj jest ta starsza część, po lewej są damskie sanitariaty, tutaj jest zmywania naczyń. Tutaj są takie pomieszczenia do ogolenia się. Tutaj na środku będą toalety. Także wam tego nie chcę pokazywać. Wiadomo. I tutaj są prysznice. Ktoś teraz bierze prysznic. Są też takie łazienki. Prysznice wyglądają tak tutaj w tej starszej części. Jest czysto tutaj w starszej części, ale tam w nowej jest dużo lepiej. A tutaj na końcu macie już dla dzieci. No i to tyle z tego kempingu. Myślę, że fajnie tu przyjechać, bo jest spokojnie, jest słychać samochodów, ludzie są przyjaźni i są cicho, także jest fajnie.